dzisiejszym odcinku specjalnym opowiemy Wam o największej w dawnych czasach świątyni świata, o tajemniczej podziemnej cysternie. Pływamy statkami i promami. Jedziemy retro tramwajem. Pokazując Od najbardziej znanych zabytków, po te mniej znane. witamy z miasta położonego na 2 kontynentach, ze Stambułu. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Podróż na trasie Kraków-Stambuł to tylko 2 godziny lotu. Lotnisko w Stambule jest ogromne. Obsługuje niemal tylu pasażerów rocznie, co rekordzista, brytyjskie Heathrow. Od momentu wylądowania, przez kołowanie do właściwego rękawa, aż po opuszczenie lotniska mija kolejna godzina. Bez kolejek i tylko z bagażem podręcznym. W okienku firmy autokarowej Hawaist kupujemy Istanbul Card, czyli kartę, po załadowaniu której będziemy mogli przemieszczać się wszystkimi środkami transportu i ruszamy w kierunku metra. Mamy do pokonania jakieś 40 km. Z jedną przesiadką dojeżdżamy do tej stacji. Zanim dotrzemy do miejsca, gdzie będziemy mieszkać, czas na pierwszy posiłek w Stambule. Z restauracji jest jeszcze kilka minut drogi do tramwaju, którym dojeżdżamy do Sultanahmet. Idziemy zostawić nasz bagaż podręczny w wynajętym na 3 noce dużym pokoju z łazienką i aneksem kuchennym. I jako że nieśpieszne podróże, czyli slow travel, są nam bardzo bliskie, ruszamy, żeby lepiej poznać najbliższą okolicę, świadomie pomijając najbardziej znane obiekty, które zwiedzimy jutro. A jest tu sporo do zobaczenia. W mieście założonym przez Greków w VII wieku przed naszą erą jako Byzantion, przemianowanym przez Rzymian na Nowa Roma, a potem Konstantynopol, i w końcu przez Turków na Istanbul, na każdym kroku napotykamy na pomniki wielowiekowej historii tego miejsca. Jeden z nich widzimy z okien naszego mieszkania. To Mała Hagia Sofia, jedna z najważniejszych wczesnobizantyjskich budowli. To dawny kościół wybudowany w Konstantynopolu za panowania cesarza Justyniana I w VI wieku. Zdaniem niektórych był to model dla wzniesionego nieco później kościoła Hagia Sofia, Mądrości Bożej, głównej świątyni Cesarstwa Bizantyjskiego. Cesarstwem Bizantyjskim jest nazywana wschodnia część Cesarstwa Rzymskiego. Sami mieszkańcy nazywali siebie Rzymianami. W pierwszej połowie XVI wieku, gdy miasto przeszło w ręce tureckie, kościół ten został zamieniony w meczet. Nad Morze Marmara mamy zaledwie 5 minut pieszo. Zwracamy uwagę na fragmenty potężnych murów broniących dawnego Konstantynopola. Dzisiejszy Stambuł to największe i najludniejsze miasto w Turcji. Rozciąga się po obu stronach cieśniny morskiej Bosfor, od północnego wybrzeża Morza Marmara do południowego wybrzeża Morza Czarnego. Jest jedyną metropolią świata znajdującą się na 2 kontynentach. Stambuł odwiedzamy podczas Ramadanu. Pobożni muzułmanie nie jedzą wtedy niczego od wschodu aż do zachodu słońca, poszczą.
Zanim jednak zajdzie słońce, całymi rodzinami lub z grupami znajomych przybywają zaopatrzeni w kosze czy reklamówki z jedzeniem, by wspólnie móc zacząć posiłek. Jest marzec, około 7 stopni Celsjusza. Wieczorem idziemy jeszcze pod błękitny meczet, który oświetlony wygląda jak pomarańczowy olbrzym. Przed udaniem się na modlitwę każdy muzułmanin musi dokonać rytualnej ablucji. Umyć dłonie do nadgarstków, wypłukać nos i usta, umyć twarz, ręce od łokci do palców, zwilżyć włosy i umyć stopy. Przed wejściem do meczetu obowiązkowo trzeba zdjąć buty. Udajemy się na śniadanie do pobliskiej restauracji, swytargowaną przez właściciela naszego miejsca noclegowego ceną 200 lir na osobę. Dołącza do nas Yildiz, przewodniczka po Stambule, która studiowała polonistykę na tutejszym uniwersytecie. Z Yildiz poznałyśmy się kilkanaście lat wcześniej, a dziś pokaże nam najważniejsze miejsca swojego miasta. Zwiedzanie Stambułu rozpoczynamy od hipodromu. Była to budowla o wymiarach 480 na 117 metrów, gdzie rozgrywano wyścigi rydwanów. Zawody rozpalały emocje widzów do czerwoności, jak dzisiejsze mecze piłki nożnej. To tu przez ponad 1000 lat znajdowało się centrum życia politycznego i społecznego cesarstwa. Oficjalna inauguracja budowli odbyła się 11 maja 330 roku. W tym samym dniu, kiedy miasto będące od 6 lat stolicą ponownie zjednoczonego Cesarstwa Rzymskiego przemianowano na Konstantynopol. Z tego okresu zachowały się obeliski Konstantyna i faraona Totmesa III, sprowadzony z Karnaku w Egipcie przez cesarza Teodozjusza i ustawiony w 390 roku. Jest to najstarsze dzieło sztuki w Stambule. Pod obeliskiem znajduje się cokół. Dookoła wyrzeźbiono w marmurze sceny z życia na hipodromie, między innymi lożę cesarską, stawianie obelisku, dziewczęta tańczące przed turniejami, przedstawienia, wyścigi konne, cesarza Teodozjusza przyjmującego daniny. W środkowej części hipodromu znajduje się kolumna wężowa, która została prawdopodobnie przywieziona przez Konstantyna Wielkiego ze świątyni Apolina w Delfach w IV wieku, gdzie służyła słynnej wyroczni Pytii. W czasach bizantyjskich wykorzystywano ją jako fontannę. Za panowania sułtana Ahmeda wykorzystano pozostały kamień z hipodromu do budowy błękitnego meczetu, kolejnego celu naszej wycieczki. Meczet ten powstał na miejscu części dawnego olbrzymiego pałacu cesarzy rzymskich. Był on początkowo zamieszkiwany przez sułtanów, którzy później przenieśli się do pałacu Topkapi. Pozostałości cesarskiego pałacu są widoczne do dziś. Każdy sułtan musiał w swoim życiu wybudować meczet. Budowę błękitnego meczetu rozpoczął w 1609 roku 19-letni sułtan Ahmed I. Jego ambicją było stworzenie budowli podobnej, jednak jeszcze wspanialszej od stojącej w pobliżu Hagi Sofii. Budowa błękitnego meczetu trwała 7 lat. Przez cały okres istnienia monarchii osmańskiej rolę świątyni imperialnej dzielił z nieco starszym meczetem Sulejmana.
W 4 narożnikach meczetu oraz na 2 narożnikach dziedzińca wewnętrznego ustawiono łącznie 6 minaretów. Świątynię przykrywa kopuła o średnicy 22 metrów, która wznosi się 43 metry ponad poziom posadzki. Uzupełniają ją 4 półkopuły. Światło do wnętrza meczetu przenika przez 260 okien, w których nie zachowały się oryginalne barwne szyby. Wzdłuż ścian biegną galerie, które zdobi 21 000 płytek fajansowych z manufaktury w Istniku. Ich utrzymane w błękitnej tonacji ornamenty roślinne dały meczetowi jego popularną nazwę. I niebieski jest dekorowany, bo niebieski jest chłodny kolor, daje chłód. Bierze negatyw energii od złych ludzi do siebie i muchy nie lubią niebieskiego koloru i nie latają do środka. Dlatego jest niebieski dekorowany. Czy widzisz, na żyrandole wisi białe jajki? To są jaja strusia. Pająk nie lubi zapach jaja strusia i nie robi pajęczyny. Dlatego jaja strusia są używane. W Imperium Osmańskim z Afryki statkami kilkaset tysięcy jaja strusia jest importowane, bo te białka jaja strusia jest używane do produktu cementu, żeby cement jest mocny. Tak. Mihrab i minbar wykonano w białym marmurze, zaś posadzki wyściełają miękkie czerwone dywany. Zwróćcie uwagę na wyraźne linie na dywanie. W czasie modlitwy modlący stają na tych liniach, by zachować od siebie odstęp. A co powiecie na powszechny dostęp do bezpłatnego Koranu w tym meczecie, wydanego w różnych językach? Wstęp też jest bezpłatny. Meczet to nie jest samotnie stojąca budowla, ale także kompleks związanych z nim budynków. Medresa, jadłodajnie dla ubogich, łaźnia, biblioteka, szpital, a także bazar. Dzięki opłatom za wynajem powierzchni handlowej meczet mógł się utrzymać. Wynajem idzie do meczetu, do utrzymania, podatek idzie do państwa. Muezyn i imam, oni dostają pensję od państwa. Wszystko musi być porządne, uregulowane. U nas nie ma na zbieranie tacy. Turyści dadzą oczywiście na tacy jako ofiara, ale wszystko jest zapłacone przez państwa. Odwiedzamy bazar należący do błękitnego meczetu. Jest tu mnóstwo przypraw, słodyczy, pamiątek, ale i tureckiej ceramiki. Şimdi zwykle na ceramiki są tulipany. Tulipan jest po turecku lale. Lale po arabsku i Allah, Bóg, z samymi literami napisane. Dlatego na ceramiki zawsze są tulipany. To jest symbol Boga. Gozik widzimy. Tutaj te czerwono-niebieskie. To jest symbol proroka Mohammeda. Z błękitnym meczetem jest związany Türbe, czyli grób jego fundatora Ahmeda I. Został on sułtanem w wieku 13 lat, a zmarł w wieku 27. Oprócz niego spoczywa tu jego żona, znana z serialu Wspaniałe stulecie Küsem, jego synowie i reszta rodziny, łącznie 36 osób. Wszyscy są pochowani pod posadzką. Na powierzchni są jedynie pomniki nagrobne wskazujące, kto gdzie jest pochowany. W przypadku mężczyzn na pomniku widzimy rzeźbę w formie turbanu. Podobnie jak do meczetu, wchodząc należy zdjąć obuwie, a kobiety nakryć chustą włosy. Czas na chwilę relaksu. Yildiz zabiera nas na dach restauracji Seven Hills. Z jednej strony mamy Hagię Sofię, z drugiej błękitny meczet, z trzeciej Bosfor. Stąd też widać ruiny Pałacu Cesarskiego. Widok stąd jest niesamowity.
Taras to też bardzo popularne miejsce do karmienia mew. My też ulegliśmy tej pokusie i jak wielu uwieczniliśmy to na filmie. Po tej chwili relaksu wreszcie udajemy się do najważniejszego dzieła architektury bizantyjskiej, które było świątynią chrześcijańską, meczetem, muzeum i znów jest meczetem, do Hagia Sofia. Pierwotnie budynek powstał jako kościół mądrości Bożej. Była to świątynia najwyższej rangi w Cesarstwie Bizantyjskim, katedra patriarsza oraz miejsce modłów i koronacji cesarzy bizantyjskich. Została ufundowana przez Justyniana I Wielkiego i w obecnym kształcie powstała w ciągu niecałych 6 lat, a w jej budowie brało udział ponad 10 000 ludzi. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków została zamieniona na meczet. Wtedy też dobudowano 4 minarety. Ponieważ w islamie zakazane jest przedstawianie wizerunku istot żywych, zakryto mozaiki przedstawiające świętych, a jako ozdoby zawieszono inskrypcje z wersetami Koranu i imionami proroków. Usunięto ołtarz z ikonostasem, natomiast pojawił się mihrab i minbar. Od 1934 do lipca 2020 roku świątynia pełniła rolę muzeum, a dziś ponownie jest meczetem. Bilet wstępu kosztuje 25 € za osobę i można zwiedzać tylko galerię na piętrze. Parter jest dostępny jedynie dla wyznawców islamu. Mozolnie wspinamy się na galerię i napotykamy na przyjaznego kota. To jeden z następców słynnej Gli, kotki, która mieszkała w Hagia Sofia przez 16 lat i stała się internetową celebrytką, a po śmierci spoczęła w pobliskim ogrodzie. To nie był jedyny kot, który w Stambule przyszedł się z nami przywitać, ale o tym opowiemy Wam później. Największe wrażenie robi przykrywająca główną nawę kopuła o średnicy 30 metrów, wzniesiona 55 metrów nad ziemią. Konstrukcja opiera się na 4 filarach, 107 kolumnach, 40 na dole i 67 na górnym poziomie. Najcenniejsze w jej wnętrzu są mozaiki bizantyjskie. Kiedyś pokrywały w zasadzie całą powierzchnię ścian. Do dziś zachowały się tylko nieliczne. Zwiedzając świątynię, napotykamy je nad naszymi głowami, na ścianach, przedstawiają świętych cesarzy i ich żony. Jedna z nich nad cesarskim wejściem przedstawia Chrystusa Pantokratora, władcę, a inna nad południowo-wschodnim wejściem Marię i stojących obok cesarzy Konstantyna, trzymającego w ręku makietę murów, symbol Konstantynopola, nazwanego tak na jego cześć, oraz z drugiej strony cesarza Justyniana z sakiewką, atrybutem fundatora świątyni. I te najważniejsze, w apsydzie, przysłonięte, Matka Boska z małym Chrystusem na ręku. Poniżej na pendetywach anioły serafini. Nie są zasłonięte, gdyż serafini są też obecni w islamie. Wychodząc, mijamy budynek, w którym pochowany jest sułtan Mehmed III i jego rodzina. Z chwilą, gdy Hagia Sofia została po raz pierwszy przekształcona w meczet, w jej pobliżu powstały mauzolea sułtańskie, a dla utrzymania kompleksu powstał bazar, do którego dotrzemy później. Oszołomieni ogromem tego miejsca, udajemy się do największej z 60 cystern, czyli sztucznych zbiorników na wodę, zbudowanych w Stambule w czasach bizantyjskich, do cysterny bazyliki, zwanej również zatopioną cysterną. Została ona wybudowana na rozkaz cesarza bizantyjskiego Justyniana I jako pałac, który zapadł się pod ziemię, na miejscu bazyliki świętego Eliasza zniszczonej w VI wieku.
Jej głównym zadaniem było zaopatrywanie w wodę Pałacu Cesarskiego w wypadku wojny, gdyby woda z akweduktów została odcięta lub zatruta. Potem uległa zapomnieniu, aż do połowy XVI wieku, kiedy to pewien holenderski podróżnik i uczony, przebywający w Stambule, odkrył, że pod ziemią znajduje się duży zbiornik wodny, do którego wejście prowadzi z podwórca jednego z pobliskich domów. Posługując się pochodnią i niedużą łódką, dokonał jego oględzin i pierwszych pomiarów. Wyobraźcie sobie podziemną komnatę, zdolną pomieścić do 100 000 metrów sześciennych wody. Prowadzą do niej 52-stopniowe schody. Sklepienie cysterny jest podparte marmurowymi kolumnami, ustawionymi w 12 rzędach po 28 kolumn, wysokimi na 9 metrów i odległymi od siebie o niemal 5 metrów. Kolumny zostały przeniesione z innych, rozbieranych bądź zrujnowanych budowli, na co wskazują różny rodzaj marmuru, z którego zostały wykonane, sposób ich obróbki i ich styl. Zbiornik jest otoczony ceglanym murem o grubości niemal 5 metrów, pokryty specjalnym rodzajem zaprawy dla odpowiedniej izolacji. Jako podstawy dla 2 kolumn użyto wcześniej wykutych bloków z płaskorzeźbą meduzy. Miejsce to pojawia się w jednym z filmów o przygodach Jamesa Bonda, Pozdrowienia z Rosji. Jest w nim scena, jak radziecka ambasada szpiegowana jest przez peryskop. Filmowcy umieścili go w zatopionej cysternie. W czasach, gdy miasto przeszło w ręce tureckie, cysterny straciły swoje znaczenie, ponieważ w islamie potrzebna jest dla rytuałów świeża woda. Z tego powodu w całym mieście można spotkać pochodzące z czasów osmańskich różnej wielkości fontanny. Niektóre, jak ta fontanna sułtana Ahmeda III, wyjątkowo bogato dekorowane i piękne. Po wyjściu z cysterny idziemy ulicą Nurozmaniye z licznymi sklepami, których witryny wręcz skapują złotem. Mijamy kolejne z ponad 2600 czynnych meczetów i docieramy do miejsca, do którego trafia prędzej czy później każdy turysta i chyba każdy mieszkaniec Stambułu, do Wielkiego Bazaru. Wielki Bazar, zwany też Krytym Bazarem, istnieje już od XV wieku i zajmuje ponad 60 hektarów. Ma 61 ulic, 3500 sklepików, 22 bramy, restauracje, kawiarnie, warsztaty i 2 meczety. Z opłat pobieranych za handel na tym bazarze utrzymywany był meczet w Hagia Sofii. Każda część bazaru ma inną specjalność. Na bazar wchodzi się przez bramę z herbem sułtańskim. Sprzedaje się tu m.in. przyprawy, wyroby garncarskie, dywany oraz biżuterię. Zwróciliśmy uwagę na licznych mężczyzn, którzy przez telefon zawierają transakcje kupna i sprzedaży, m.in. złota. Musiałam sprawdzić, jakie to uczucie mieć tyle złota na sobie. Zgadnijcie, jaką wartość miał ten łańcuch i napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie, że na polskiej granicy musicie taki towar zgłosić, żeby nie stać się bohaterem programu Nic do zgłoszenia. Po Wielkim Bazarze zaglądamy też do kilku innych miejsc. Wdychamy zapach fajek wodnych i odwiedzamy medresę Sinan Paszy z XVI wieku, mijając po drodze niewielki cmentarz. Towarzyszą nam nawoływania muezinów na kolejną modlitwę. Zwiedzanie Stambułu to także odkrywanie smaków i zapachów.
udajemy się z Yildiz do miejsca z widokiem na kolumnę Konstantyna. Próbujemy najlepszej w życiu baklawy. Pijemy herbatę i przyglądamy się kolumnie z IV wieku, która była niegdyś centralnym punktem znajdującego się w tym miejscu Forum Konstantyna, najważniejszego placu Konstantynopola. Kolumna upamiętnia zmianę nazwy miasta Bizancjum przez cesarza Konstantyna na Nowa Roma i ustanowienie go stolicą Imperium Rzymskiego. Wieczorem wyruszamy w kierunku mostu Galata. Nieopodal wznosi się XVII-wieczny meczet Yeni Jami, czyli Nowy Meczet. Ma 2 minarety, ponieważ Valide, czyli matka sułtana, miała prawo do meczetu z więcej niż jednym minaretem. To z nim związany jest bazar korzenny, zwany też egipskim. Niestety o tej porze dnia, kiedy tu docieramy, jest już zamknięty. Dziś będziemy odkrywać Stambuł na własną rękę. Przeprawimy się również na azjatycką stronę promem, a także popłyniemy statkiem w rejs po Bosforze. Trudno sobie wyobrazić to miasto i życie w nim bez regularnie pływających pomiędzy europejskim i azjatyckim brzegiem statków, a także tych płynących z odległych części miasta do jego centrum. Ruch na wodzie jest tak duży, że nasz podziw budzi, jak wiele jednostek mija się blisko siebie, choć wydawało się, że lada moment się zderzą. Statki z napędem mechanicznym pojawiły się na wodach Bosforu w połowie XIX wieku. Były to jednostki o napędzie parowym, czyli po turecku wapur. Choć dziś statki mają napęd motorowy, to nadal nazywane są wapur. Należą one zarówno do firmy miejskiej, jak i prywatnych przedsiębiorstw. Zaczynamy od krótkiego rejsu do Ortaköy. Stamtąd kolejnym promem planujemy dotrzeć na stronę azjatycką. Niestety okazuje się, że mamy nieaktualne dane i prom nie kursuje. Musimy wracać do pierwszego przystanku, trochę jak w grze planszowej. W oczekiwaniu na statek podziwiamy malowniczy meczet Ortaköy z połowy XIX wieku i przyglądamy się mieszkańcom cieszącym się promieniami wiosennego słońca. Z pięknej pogody korzystają też dokarmiane przez wszystkich koty. No właśnie, koty to temat, od którego nie uda się uciec, bo w Stambule natykamy się na nie wszędzie. Wylegują się na przystankach, na ławkach, w wejściach do sklepu i gdzie tylko sobie wymyślą. Zgodnie z piosenką, jaka o nich powstała, Istanbul Cats, są dzikie i wolne, ale też bardzo przyjazne, gdyż większość mieszkańców stolicy Turcji darzy je sympatią, dokarmia, buduje dla nich domki. Ile ich jest? Tego nie wie nikt. Co najmniej 120 000, a może nawet 750 000. W 2016 roku powstał o nich nawet film dokumentalny Kedi – Sekretne życie kotów. W końcu udaje nam się wrócić do przystanku Beşiktaş, skąd dość szybko mamy połączenie na drugą stronę Bosforu. Üsküdar to bardzo ruchliwy punkt przesiadkowy, skąd autobusami i metrem można ruszyć w głąb części azjatyckiej.
Czas, jaki mamy, nam na to nie pozwala i decydujemy się na spacer wzdłuż Bosforu, mijając dziesiątki wędkarzy łowiących ostroboki, aby w końcu dotrzeć do punktu z rozległą panoramą Stambułu. Na stronę europejską wracamy pociągiem Marmaray, który przejedzie podmorskim odcinkiem tunelu Marmaray. Jest to najgłębiej położony na świecie tunel zatapiany. Jego najgłębszy punkt znajduje się 60 metrów poniżej poziomu morza. Ten odcinek tunelu ma długość prawie 1400 metrów i składa się z 11 segmentów opuszczonych na miejsce za pomocą barek na Bosforze. Po opuszczeniu tunelu na miejsce zostały one zasypane, odwodnione i uszczelnione. Nie zostajemy długo na lądzie. Z przystani przed mostem Galata wyruszamy w 90-minutowy rejs po Bosforze, płacąc 300 lir za bilet. Cieśnina Bosfor liczy 31 km długości i łączy Morze Czarne z Morzem Marmara. Poziom Morza Czarnego znajduje się o 24 cm wyżej niż Morze Marmara, co powoduje silny prąd przypowierzchniowy o prędkości 4 km na godzinę. Cieśnina jest głęboka, od 33 do 120 metrów. Panuje na niej duży ruch. Poza statkami pasażerskimi przepływają tu liczne statki towarowe. Rejs po Bosforze to bardzo przyjemna wycieczka, która stwarza okazję do spojrzenia na to wielomilionowe, zatłoczone miasto z zupełnie innej perspektywy. Trzeba tylko być gotowym na silne wiatry. Większość pasażerów woli ciepłe pomieszczenia pod pokładem, dzięki czemu górny pokład mamy niemal na wyłączność. Krajobraz zmienia się szybko, ale miasto wydaje się nie mieć końca. Mijamy jeden z pałaców sułtańskich, Dolmabahce. Trwa to chwilę, gdyż jego fasada ma 600 metrów. Można go tylko podziwiać od strony wody, gdyż od ulicy zasłania go długi mur. Powstał on w połowie XIX wieku, kiedy jednemu z sułtanów znudził się Topkapi, w którym zamieszkiwało 25 jego poprzedników. Najważniejszym rezydentem nie był jednak żaden sułtan, lecz pierwszy prezydent Republiki Tureckiej, Atatürk, który zatrzymywał się tu podczas letnich wizyt w mieście i który w tym pałacu zresztą zmarł. Pałac ten był pierwszym pałacem w Stambule, zbudowanym w stylu europejskim. Kosztował równowartość 35 ton złota. Nasz statek powoli oddala się od pałacu. Ponownie mijamy meczet Orta Köy i przepływamy pod jednym z dwóch mostów łączących brzegi Bosforu. To most bosforski, otwarty 53 lata temu. Sześciopasmowa jezdnia jest zawieszona na dwóch pylonach i unosi się 64 metry nad wodą. Płyniemy w stronę drugiego mostu. Nasz statek dociera do najwęższego miejsca Bosforu. Cieśnina ma tu szerokość 700 metrów. Jej brzegi spina drugi z mostów, nazwany imieniem sułtana Mehmeda Zdobywcy, oddany do użytku w 1988 roku. W tym miejscu cieśniny strzegą dwie twierdze. Większa Rumeli zbudowana została na europejskim brzegu Bosforu. Była ona częścią planu sułtana Mehmeda zajęcia Konstantynopola, który został odcięty w ten sposób od dostępu do Morza Czarnego. Była nazywana podcinającą gardło.
Rumeli zbudowano w ciągu zaledwie 3 miesięcy, a w jej budowie uczestniczyło ponad 3000 robotników. Wznoszenie 3 potężnych 25-metrowych baszt nadzorowali 3 wezyrowie. Według legendy stąd wrzucano do Bosforu zaszyte w workach z kamieniami niewierne żony sułtanów. Po drugiej stronie Bosforu znajduje się mniejsza, starsza twierdza zwana Anadolu, czyli anatolijska. Nasz statek powoli wraca w kierunku mostu Galata. Po stronie azjatyckiej widać wiele rezydencji. Posiadanie willi nad Bosforem to synonim zamożności. Miłośnicy tureckich seriali nieraz mogą zobaczyć rezydencję z widokiem na cieśninę. Na wzgórzach w oddali widzimy nowoczesne wieżowce. Już olbrzymie miasto ciągle się powiększa. Tuż przed zacumowaniem mamy dobry widok na cypel zajęty przez pałac Topkapi. Topkapi był rezydencją sułtanów przez ponad 380 lat, aż do przeniesienia siedziby do pałacu Dolmabahce w XIX wieku. Budowę Topkapi rozpoczęto za panowania sułtana Mehmeda II Zdobywcy w 1453 roku, zaraz po zdobyciu Konstantynopola. Jest tam harem, pomieszczenia mieszkalne rodziny sułtańskiej. Na czele haremu stała matka panującego sułtana. Zgodnie z prawem islamskim sułtan mógł mieć 4 żony. Jeśli chodzi o konkubiny, islam zezwalał, aby mężczyzna miał ich tyle, ile może utrzymać. To właśnie w jego wnętrzach rozgrywały się intrygi i historie pokazane w serialu Wspaniałe stulecie, który zdobył olbrzymią popularność na całym świecie, także w Polsce. Tym razem pałacu nie zwiedzimy, bo nie chcemy zwiedzać go w pośpiechu i mamy dobry powód, by do Stambułu wrócić. Udajemy się za to w kierunku wieży Galata, która wznosi się po drugiej stronie Złotego Rogu. Złoty Róg to zatoka Bosforu dzieląca Stambuł na 2 części: Stary Stambuł na południu i Beyoglu na północy. Już w 1503 roku Leonardo da Vinci zaproponował projekt mostu, który miał przechodzić przez Złoty Róg. Pierwszy most powstał dopiero w XIX wieku, aby połączyć pałace Topkapi z Dolmabahce, a obecny most został zbudowany przed I wojną światową. Na jego dolnym poziomie mieszczą się restauracje. Na górnym jest pas drogowy, torowisko tramwajowe i chodniki dla pieszych. Jest tu bardzo liczne grono wędkarzy. Środkowa część mostu jest zwodzona, ale większość jednostek jest odpowiednio niska, by przepłynąć pod zamkniętym mostem, a my podziwiamy zręczność ich załóg, które sprawnie przeprowadzają swoje statki. Powoli wspinamy się na wzgórze, na szczycie którego już w V wieku stała wieża. Do niej był przymocowany łańcuch, który zamykał dostęp do Złotego Rogu, gdzie cumowały bizantyjskie okręty. Wieżę tę zniszczyli Wenecjanie w czasie IV krucjaty, której uczestnicy zamiast walczyć w Ziemi Świętej woleli rabować Konstantynopol. Rywale Wenecjan, Genueńczycy, w nagrodę za pomoc w odzyskaniu miasta przez cesarstwo mogli założyć kolonię. Obecna 63-metrowa wieża Galata została zbudowana w XIV wieku właśnie przez Genueńczyków jako część fortyfikacji kolonii genueńskiej w Konstantynopolu. W czasach osmańskich pełniła funkcję więzienia, magazynu, latarni morskiej i strażnicy. Nie decydujemy się na jej zwiedzanie. 30 € za 1 bilet wstępu wydaje nam się mocno przesadzoną ceną. Zamiast tego spacerujemy po okolicy, kierując się powoli na stację metra. Podjeżdżamy zatem metrem na plac Taksim.
do serca nowoczesnego Stambułu. Jest tu pomnik Republiki oraz meczet Taksim, wybudowany 5 lat temu w stylu Art Deco. Tuż obok meczetu rozpoczyna się Istiklal Kadeshi, Aleja Niepodległości, piesza aleja z licznymi sklepami, restauracjami i nostalgicznym tramwajem. Z ciekawością oglądamy witryny sklepów, szczególnie przyciągają te z tureckimi słodyczami. Życie tu tętni niemal przez cały czas. Fragment tej ulicy pokonujemy tramwajem nawiązującym do dawnych tramwajów. Tramwaj nostalgiczny to w zasadzie 2 niezależne linie, jedna po stronie azjatyckiej i linia, którą jedziemy, otwarta w 1990 roku, która liczy 1640 metrów długości. Kiedyś w Stambule było aż 56 linii tramwajowych, ale zlikwidowano wszystkie. Po 26 latach tramwaje powróciły, najpierw na linii T1, którą jechaliśmy kilkukrotnie. Pośród witryn sklepowych na Istiklal dostrzegamy nietypową dla tego miejsca budowlę. Kościół świętego Antoniego Padewskiego. To największy kościół katolicki w Stambule. Został wybudowany na początku XX wieku w stylu weneckiego neogotyku. W niedzielę o 11:30 można tu przyjść na mszę w języku polskim. Spacerując próbujemy lokalnych przysmaków, słodyczy, simit, czyli połączenie bajgla i precla, ale z bardziej chrupiącą skórką i sezamem. I to już ostatni nasz wieczór w Stambule. Wracając do naszego mieszkania, raz jeszcze podziwiamy miejsca, które odkrywaliśmy w poprzednich dniach. Zanim wyruszymy na lotnisko, czas się pożegnać ze Stambułem, z dachu budynku, w którym spędziliśmy 3 ostatnie noce. I zobaczcie, kto nas przyszedł odwiedzić. Nasz wyjazd do Stambułu okazuje się, że był zbyt krótki. Na miejscu byliśmy 2,5 dnia, co najmniej o 1 dzień za mało, żeby zobaczyć te najważniejsze obiekty, które trzeba zobaczyć. To oznacza jedno, musimy tu wrócić ponownie. Yıldız miała rację. Stambułem można się szybko zauroczyć. My już wiemy, że tu wrócimy, by zwiedzić pałac Topkapi, dzielnicę Balat, Muzeum Morskie, przejechać przez most Bosforski, poznać miejsca związane z Adamem Mickiewiczem i jeszcze wiele innych miejsc, a także poznać kolejne koty. Jeżeli interesują Cię podróże z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. W opisie pod tym filmem znajdziesz potrzebne linki, w tym kontakt do naszej przewodniczki Yıldız. Do następnego odcinka.